Cześć, witajcie. W związku z programem wiosennej eksmisji roślin ze szklarni dziś biorą się za agawę. Minął rok, a agawa wypuściła nowe odnóżki, także postanowiłem je rozdzielić, a potem posadzę ją do ziemi. Już się zrobiła o wiele większa w porównaniu do roku poprzedniego. Zauważyłem, że w okolicy jest jedna agawa posadzona na zewnątrz, taka naprawdę duża, prawdopodobnie ma z 1,5 metra średnicy albo więcej. Chętnie bym Wam ją pokazał, ale ograniczenia prawne tutaj filmowania na czyimś terenie prywatnym to ograniczają. Podejrzewam, że jest kilkanaście razy większa od tej. W związku z tym postanowiłem wsadzić największą z moich agaw do ziemi, również na sezon zimowy i zobaczyć, co się stanie. Z tym, że pamiętajcie, że mieszkam we Francji. Teraz próbuję ją wyciągnąć, nie kalecząc się przy tym. Moja żona gdzieś mi schowała rękawice, dlatego też używam rękawic mojej żony. Ciężka sprawa, wam powiem. Jest, wyszła. Także jest to największy producent odnóżek u mnie. Teraz porozdzielam odnóżki. Agawa dostała większą doniczkę, także odnóżki nie cisną się tak bardzo jak w poprzedniej. Odnóżki są dosyć duże, naprawdę duże. Pierwsza, druga i trzecia najmniejsza. Chyba przeniosę to w ten sposób, żeby nie rozsypać ziemi, albo użyję taczki. Jak pewnie zauważyliście, w szklarni zrobiło się na tyle miejsca, że można w niej przeprowadzać jakieś działania ogrodnicze. Jest to spowodowane tym, że 15 maja wyjechało z niej większość bananowców. Także zestaw agawowy do sadzenia agawy już jest gotowy. A ja też przygotowuję szklarnię do wielkich porządków, które nastąpią niebawem. Ziemia, nawóz i agawa. Jak zwykle przy tego typu operacjach rozpoczynam od wykopania dołka. Lubię agawy, jak również sukulenty ze względu na to, jak niewiele uwagi trzeba im poświęcać. Jeżeli nie podlejesz rośliny 2 tygodnie lub miesiąc, nic się nie stanie, a im więcej słońca mają, tym szybciej rosną. Tutaj daję krowi obornik granulowany, jak również delikatnie przysypuję go potem ziemią. Małżonce też nie przypadło do gustu miejsce, które wybrałem. Jest strasznie zaborcza, jeżeli chodzi o ogród. No i przeszkadza jej rozmiar, który może osiągnąć agawa w przyszłości. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak wyglądała ta agawa 2 sezony temu, to odnośnik pokaże się na końcu filmu, jak również playlista o moich sukulentach. Zapraszam też do subskrypcji kanału. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Tu natomiast kany, które były zimowane w gruncie w tym roku,